Gdy już mamy listwy wszystkie dookoła przyklejone, klej nam dobrze wysechł, możemy zabrać się za szpachlowanie połączeń stronami ciętymi, czy też połączeń w kątach zewnętrznych, bo wewnętrznych rzadko kiedy trzeba to robić. Tu zazwyczaj to spasowanie dużo lepiej wychodzi. Natomiast w połączeniach stronami ciętymi nie zawsze da się perfekcyjnie to spasować, a to z powodu tego, że te listwy są odlewami i czasami nie pasują na niektórych uskokach. Wiadomo, trzeba to jak najlepiej spasować, po to, aby mieć przy tym jak najmniej pracy. Tak jak widać w tym przypadku jest praktycznie bardzo dobrze, natomiast pod palcem są wyczuwalne delikatne skoki. I jeżeli byśmy tego nie zaszpachlowali, ani poszlifowali, po malowaniu byłoby to widoczne. Co w pierwszej kolejności robimy? Bierzemy sobie kawałek papieru. W moim przypadku jest to papier o gradacji 150, którego używam do twardych listew, ponieważ te listwy to nie są listwy styropianowe, tylko listwy z materiału HDPS, czyli są bardzo twarde i troszeczkę ciężej je się szlifuje. W większości przypadków klei się listwy styropianowe przy suficie, bo tutaj ta odporność na uderzenia nie jest aż tak duża potrzebna. No i przy tych listwach styropianowych trzeba troszeczkę więcej poświęcić uwagi. One są dużo bardziej delikatne i uważać przy szlifowaniu tak, aby za dużo nie zeszlifować ani nie obrysować listew. Mam papierek złożony na pół, tak aby dojść do tych tutaj kącików w rębkach i zaczynam szlifować. Szlifuję do tego momentu, aż pod palcem nie będę wyczuwał znacznego skoku. Szlifujemy dokładnie każdy wrąbek, każdy kącik. Oczywiście jeszcze o czym nie wspomniałem, dobrze jest mieć bardzo dobre źródło światła ustawione pod kątem i dzięki takiemu światłu będziemy w stanie perfekcyjnie wykonać te połączenie. Ja akurat mam tutaj halogen LEDowy. Takie halogeniki nie są drogie, to chyba kosztuje jakieś 50 zł na Allegro. Bardzo polecam, mam ich kilka, używam i jestem bardzo zadowolony, a takie źródła światła podczas wykańczania wnętrz, czy to do takich szczegółów, czy też do malowania, są naprawdę niezbędne. Szlifowanie tego typu połączeń wykonujemy jeszcze przed wypełnieniem tutaj góry listwy, po klejeniu góry czy też dołu. Tu akurat dół to jest spód rampy, więc tego nie musimy robić. Natomiast górę wypełniamy później akrylem po wyprowadzeniu tych łączeń, co za chwilę pokażę. Już pod palcami, pod dotykiem nie czuję żadnych uskoków, jest płaściutko. Można przystąpić do szpachlowania. Czym ja to szpachluję? Do szpachlowania używam, jak sama nazwa wskazuje, akrylu szpachlowego, aczkolwiek nie jest on tak jakby dedykowany do tego typu połączeń, ale mnie on się bardzo fajnie sprawdza, fajnie się nim szpachluje połączenia. Jego zalety to to, że bardzo szybko wysycha, bardzo fajnie się szlifuje papierkiem czy też na mokro. To, że szybko wysycha, możemy tak naprawdę w jednym czasie zrobić wszystkie połączenia w pomieszczeniu, po czym wrócić do tego pierwszego. On już będzie suchy i jeżeli nastąpi taka potrzeba, wyszpachlować jeszcze raz. Bo to jest w zależności od tego, jak nam się tutaj to wszystko ładnie spasuje i na ile będziemy w stanie to wszystko doszlifować, tak aby to było gładziutko. Do nałożenia akrylu szpachlowego używam packi, takiej małej, 10 cm bodajże. I nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Jest ona delikatnie środkiem wgłębiona, po to, aby troszeczkę więcej tego materiału nakładać na to połączenie, ponieważ akryl szpachlowy no, potrafi na grubszych wgłębieniach wciągać, więc lepiej go troszeczkę więcej nałożyć, a jeżeli jest potrzeba, nałożyć go kilkukrotnie.
Nakładam sobie tutaj na połączenie. I w następnej kolejności praca precyzyjna, czyli staramy się to wszystko ładnie wyszpachlować. Oczywiście nie zostawiamy za dużo materiału, żeby też nie utworzyła się jakaś niepotrzebna gruba buła, że tak powiem. Tu już troszeczkę trzeba poświęcić czasu, no i precyzji. Musi to wyglądać idealnie. Tego połączenia nie może być widać w żadnym wypadku. Być może po szpachlowaniu ono nie jest jeszcze aż tak bardzo widoczne, ale uwierzcie mi, po malowaniu farba go potrafi każdy tutaj ten uskok tak jakby wydobyć. Nie zostawiamy nigdzie oczywiście po boku niepotrzebnych zgrubień. Wspomagamy się oczywiście też tutaj palcem, jeżeli gdziekolwiek trzeba jeszcze troszeczkę dołożyć. Jeżeli w którymś miejscu widzimy, że nie da się za jednym razem tego dobrze wypełnić, zostawiamy to. Wypełniamy wstępnie, zostawiamy to i tak jak mówię, bierzemy się za resztę połączeń. To w przeciągu naprawdę kilkunastu minut wyschnie przy tak cienkiej warstwie i możemy nałożyć jeszcze raz. I w ten sposób mam pierwszą warstwę nałożoną. Chwilę odczekam, widzę, że jeszcze będzie trzeba to raz zrobić. Biorę się za inne połączenia i jak zauważę, że wyschło, wrócę, nałożę kolejny raz, a następnie po wyschnięciu to przyszlifuję. Gdy już szpachlowanie osiągnie zamierzony efekt, ja tutaj jeszcze raz to sobie przyszpachlowałem, bo delikatnie powciągało akryl. I będziemy mieli już pewność, że tam wszystko ładnie wyschło. Tym samym papierkiem, którym wcześniej szlifowaliśmy listwę, on już trochę stracił tak jakby swoją ostrość, dzięki czemu nadaje się do takiego delikatniejszego szlifowania. Szlifujemy, wygładzamy nasze połączenie. Robimy to tym razem bardzo delikatnie. Zeszlifujemy naddatek. Ładnie wyprowadzamy kąciki. Pozbywamy się nadmiernej ilości nałożonego akrylu. Powolutku. Bardzo fajnie się ten akryl szlifuje. Wychodzi mega gładziutkie połączenie, bez żadnych uskoków. I tym sposobem nasze połączenie jest gładziutkie, bez uskoków. Idealne, przygotowane już do malowania listy. Po wyszpachlowaniu zostaje jeszcze nam tylko wypełnienie tutaj, że tak się wyrażę, szparki, która została po przyklejeniu listwy. Do tego używam tego samego akrylu. Potrzebna nam będzie szmatka namoczona wodą do wygładzenia akrylu. Nakładamy sobie troszeczkę, nie za dużo. Następnie zwilżonym palcem ściągamy nadmiar. Pokażę to oczywiście tylko na kawałku. Później nakładamy sobie szmatkę na palce, tak aby po prostu nie ściągać z samego rogu tego akrylu. Wyprowadzamy sobie połączenia. Nie nakładamy go zbyt dużo, w zasadzie ma on tam być tylko w tym samym rogu. I tak mamy przygotowaną listwę do malowania bez widocznych połączeń. W przypadku połączenia stronami ciętymi za chwilę przejdziemy do połączenia zewnętrznego. Teraz połączenie zewnętrzne, narożnik zewnętrzny, etap przygotowania ten sam, czyli papierek i wstępnie wyprowadzamy sobie tutaj kąciki, szlifujemy
przez stałe miejsca. Profilujemy ranciki. Gdy już wyszlifujemy, efekt będzie nas zadowalał. W tym przypadku już nie korzystam ze szpachelki. Biorę szmatkę, lekko zwilżam połączenie i profiluję to, że tak powiem, z palca. Robię to tak, aby na rogu zostało nieco więcej akrylu. Robię taki różek z akrylu, nakładam. Oczywiście nie robimy tak, żeby tego było za grubo tutaj na pozostałej części listwy, żeby nam po prostu nie wychodziły zgrubienia. Tylko staramy się ten nadatek zostawić na samym ranciku tutaj. Na samym ranciku nie musimy się bać, że troszeczkę grubiej nam zostanie, bo to zostanie zeszlifowane. Cały czas sobie moczymy palec, dzięki czemu w zasadzie obcieramy o szmatkę, dzięki czemu akryl nie będzie nam się tak łapał palca i będziemy mogli to ładniej wypolerować. A dzięki temu, że troszeczkę grubiej nakładamy, jak już mówiłem, on może wciągać na grubszych ubytkach, więc nadatek będzie tutaj jak najbardziej nam potrzebny, żeby już do tego nie podchodzić wiele razy. No dobrze, ja już to tak zostawiam, ze względu na to, że jest tutaj go troszeczkę grubiej. Czas tęsknięcia w tym miejscu będzie troszeczkę dłuższy, ale możemy sobie w tym czasie powrócić do pozostałych łączeń. I to ta sama sytuacja po wyschnięciu akrylu. Bierzemy nieco zużyty papierek i delikatnie szlifujemy, profilując kanty. Staramy się szlifować do środka, tak aby na zewnątrz nie wypychać akrylu, bo możemy po prostu go oderwać. Profilujemy sobie ładnie wszystkie kąciki. Jeżeli efekt nas zadowala, tak zostawiamy. Jeżeli nie, możemy jeszcze sobie coś dołożyć i po raz kolejny jeszcze podszlifować, wyprowadzić. Jeszcze widzę, że z boku mam malutką dziurkę, którą będę musiał wypełnić, ale to jest przy okazji wypełniania górnego połączenia. I tak mamy idealny kącik. I tak zostawiamy listeweczkę do w zasadzie wypełnienia, do wyschnięcia i możemy... Dzięki temu, że użyliśmy tutaj akryl szpachlowy szybko schnący, mogliśmy jednego dnia wyszpachlować połączenia, wypełnić styk między listwą a sufitem, czy też listwą a ścianą i pomalować na gotowo sufity. Jak widać, jest już pięknie bielutko, nie widać żadnych połączeń. Tutaj robiliśmy to połączenie stron ciętych listwy na odcinku prostym. Troszeczkę dalej mamy ten róg zewnętrzny. Jak widać, jest pięknie wyprowadzony, ostry kancik. Nigdzie już żadnych połączeń nie widać. Nie jest to dostrzegalne gołym okiem, a tym bardziej na kamerze. Listwy, jak i sufity oczywiście malowaliśmy tą samą farbą. Jest to Magnat Non Reflex
typowa farba sufitowa o głębokim macie. Coś na zasadzie popularnego Flugera 2S, z tym, że dużo tańsza. Pozwala ona nawet mało wprawionym malarzom pomalować sufit tak, aby nie było widać żadnych smug. Co można zauważyć na tym ujęciu pod halogen. To samo oczywiście byłoby pod światło padające z okna, z tym, że tam mamy naprzeciwko blok i to światło nie jest tak ostre. Suficiki są gotowe, bielutkie, się prezentują. Tym sposobem wykonaliśmy jednego dnia tak jakby 3 suficiki, czyli ten główny, suficik nad aneksem kuchennym oraz suficik w sypialni. Linki do wszystkich produktów, które użyłem w tym projekcie, do listew, do akrylu czy też do farby, będą umieszczone jak zwykle pod moim filmem w opisie, tak aby ułatwić Państwu poszukiwania. Prowadzą one bezpośrednio do zakupu produktów. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Ja biorę się za kolejne prace i do zobaczenia w kolejnym filmiku.